Przez większość czasu spędzonego przed komputerem na naszym ekranie otwarta jest przeglądarka. W tym filmie pokażę Ci 5 trików Microsoft Edge, o których na pewno nie wiedziałeś. A jeśli je znasz, to napisz w komentarzu, z których najczęściej korzystasz. Nie marnujmy więc czasu i przejdźmy do pierwszego, a jak zostaniesz ze mną do ostatniego, to na pewno Cię zaskoczę. Na początek zaczniemy od bardzo przydatnej funkcji tłumaczenia stron internetowych. Nie ma znaczenia, w jakim języku wyświetla się strona, możesz ją przetłumaczyć w łatwy sposób. Wystarczy kliknąć prawym przyciskiem myszy na stronie i wybrać opcję tłumaczenia na język domyślny, czyli w naszym przypadku polski. Gdy strona zostanie przetłumaczona, na pasku adresu pojawi się ikona tłumacza podświetlonego na niebiesko. Klikając ją, możesz w każdej chwili zmienić język tłumaczenia albo wrócić do oryginału. Ten proces możemy oczywiście zautomatyzować. Musimy udać się do ustawień przeglądarki, klikając 3 kropki w prawym górnym rogu, a następnie wybrać opcję języki. Tutaj zaznaczamy proponuj tłumaczenie stron, które nie są w języku, w którym czytam. I od teraz strony mogą tłumaczyć się automatycznie. Możemy również dodać preferowane języki tłumaczenia z opcją głównego na górze lub włączyć proponowanie tłumaczenia na pasku adresu, jeśli strona wyświetlana jest w danym języku. Mamy już stronę w naszym ojczystym języku i chcemy wykonać jej zrzut. Możemy oczywiście skorzystać z narzędzia wycinania w Windows 11. Jeśli nie wiesz, jak to zrobić, to zapraszamy do tego filmu na naszym kanale. Ciekawsza jednak jest opcja kryjąca się pod prawym przyciskiem myszy zrzut ekranu lub wywołanie ją za pomocą skrótu klawiaturowego Ctrl+Shift+S. To funkcja wbudowana w Microsoft Edge, która daje nam kilka ciekawych opcji. Pierwsza z nich to obszar przechwytywania, gdzie możemy wybrać sobie fragment strony, który będziemy chcieli przechwycić, przy czym cały czas możemy przeglądać stronę dalej. Jest to wygodne w przypadku, kiedy chcemy przechwycić zmieniający się baner lub grafikę. Druga opcja to klasyczny zrzut ekranu, gdzie zawartość strony jest blokowana. Mamy tutaj dodatkowo bardzo przydatne powiększenie, które pozwoli nam precyzyjnie zaznaczyć fragment oraz informacje o rozdzielczości zrzutu. Po wykonaniu do naszej dyspozycji jest prosta edycja, gdzie możemy dodać kształty, strzałki, notatki, a nawet tekst i emoji. Do zrzutu lub, co będzie na pewno zaskoczeniem, nanieść możemy na dowolny element mozaikę. Na przykład, jeśli nie chcemy, żeby nasz tekst był widoczny na zrzucie. Na koniec mamy najlepszą opcję, czyli zrzutu całej strony bez potrzeby jej przewijania. Działa dokładnie tak, jak brzmi. Wybieramy, przechwyć całą stronę, a następnie mamy zrobiony zrzut strony od samej góry po sam dół. Proste, szybkie, a przede wszystkim efektowne. Tego typu sztuczki lubimy najbardziej. Microsoft Edge synchronizuje swoją historię przeglądania pomiędzy komputerami na różnych urządzeniach, gdzie jesteśmy zalogowani do swojego konta, ale również na smartfonach. Czasem jednak chcemy mieć pewność, że nie zapomnimy powrócić do strony na drugim urządzeniu lub po prostu nie chcemy przeglądać i przeszukiwać historii, aby znaleźć to, na czym nam zależało. Mamy na to rozwiązanie. Możemy wysłać przeglądaną stronę internetową, klikając prawym przyciskiem myszy i wybieramy wyślij kartę na swoje urządzenie. Jak w tym przypadku możesz zauważyć, również to może być smartfon. W momencie, w którym otworzymy przeglądarkę Microsoft Edge na innym urządzeniu, dostaniemy natychmiast powiadomienie, że czeka na nas właśnie ta strona. To oczywiście działa również w drugą stronę i możemy przesłać przeglądaną stronę internetową ze smartfona na komputer. Na pewno znasz też sytuację, kiedy przeglądasz sobie spokojnie internet, jest późna wieczorowa pora, pozostali domownicy już śpią, a tu nagle na stronie zaczyna odtwarzać się automatycznie film, który nie dość, że stawia Cię na nogi, to jeszcze zaburza spokojny sen domownikom. Jeśli to dzieje się na karcie, którą przeglądasz, to możesz zareagować dość szybko. Ale co, jeśli masz otwarte kilka lub kilkanaście kart i nie wiesz, która to jest ta? Z pomocą przychodzi tutaj możliwość wyciszenia dźwięku z takiej karty. Wystarczy, że klikniesz ikonę głośnika, a zostanie ona od razu wyciszona. Co bardzo wygodne, ta ikona pojawia się tylko na tej karcie, która odtwarza dźwięk, więc na pewno będzie bardzo łatwo zidentyfikować tą, którą chcemy wyciszyć. Jeśli dotarłeś do tego momentu, to na pewno czekasz na ostatnią poradę. Zanim jednak to pokażę, to poświęć chwilę na subskrypcję naszego kanału oraz kliknięcia dzwoneczek, żeby nie przegapić kolejnego filmu. No i oczywiście daj lajka pod tym filmem i napisz komentarz, co sądzisz o tym materiale. Na koniec zostawiliśmy najbardziej aktualny temat, czyli AI.
W prawym górnym rogu można zobaczyć przycisk czatu z asystentem Copilot, który jest w tej chwili zintegrowany z przeglądarką. I jeśli użytkownik wyrazi zgodę, może pomagać w codziennych zadaniach, jakie wykonujemy w przeglądarce, mając dostęp do otwartych kart. Wyobraź sobie, że czytasz dość długi artykuł na stronie lub plik PDF i potrzebujesz bardzo szybko podsumowania oraz głównych poruszonych wątków. Nic prostszego. Kliknij w prawym górnym rogu na ikonę Copilot, a następnie wybierz podsumowanie. Otrzymasz je błyskawicznie, nawet jeśli strona była w innym języku. A jeśli chcesz bardziej zagłębić się w temat, to możesz zadawać kolejne pytania, jak z każdym asystentem AI. W ten sam sposób Copilot może podsumować wideo. Wystarczy, że klikniemy w przycisk Podsumuj z ikoną Copilot na pasku adresu i otrzymamy wszystko, co chcemy wiedzieć o filmie bez jego oglądania. Oczywiście nie sugerujemy tego zrobić z naszymi materiałami, bo lepiej po prostu je obejrzeć w całości. Copilot może jednak znacznie więcej. Zastanawiasz się, który z komputerów Microsoft Surface będzie dla Ciebie lepszym wyborem i masz otwarte te dwa urządzenia w kartach? Nic łatwiejszego. Po prostu napisz porównaj te dwa komputery, a AI wie doskonale, o które karty chodzi i dostaniesz od razu porównanie. A jeśli chcesz więcej informacji, możesz oczywiście kontynuować konwersację. Szukanie odpowiedniego dla siebie produktu nigdy nie było łatwiejsze. To tylko kilka z wielu drobnych oraz większych udogodnień, jakie oferuje Microsoft Edge. Jeśli chcesz więcej tego typu filmów, daj znać. A jeśli interesuje Cię inny temat, napisz o nim w komentarzu. Chętnie przygotujemy odpowiedni materiał. Na dzisiaj to już wszystko. Dziękuję za obejrzenie i do kolejnego ciekawego filmu na kanale Microsoft Expert Zone Polska. Cześć!